Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Piękny, wiosenny, bardzo ciepły dzień, 13 stopni, słoneczko świeci. Dzisiaj dzień bez pracy, mamy niedzielę, piękną, słoneczną. Przejdziemy się po moim leśnym zakątku, z którego jestem bardzo zadowolona. To jest to, co misie lubią najbardziej. Po prostu rabata niemal bezobsługowa. Bardzo mało pracy miałam przy niej i w zasadzie wszystko sobie samo rośnie. Zobaczymy, jak będzie w następnych latach. Zaczniemy tutaj od właściwie jeszcze nie leśnej rabaty, bo tu jest taka, powiedzmy, południowa strona tej leśnej rabaty. Ale tutaj Wam pokażę, wschodzą mi moje tulipanki w doniczkach. Ciekawe, czy będą ładnie kwitły. Powschodziły bardzo ładnie. W tej doniczce są już takie większe. Myszy ich nie wyżarły, z czego się bardzo cieszę. I wreszcie będę miała ładne tulipanki. Tutaj za tulipanami jest rząd liliowców Happy Returns. Pięknie pachną i kwitną do późnej jesieni. I dopiero co wychodzą tutaj sobie z ziemi. Na brzegu rośnie żurawka marmeladę, która bardzo ładnie przetrwała. Nawet jej listki tutaj nie poobsychały. To są młode krzaczki. Tam jest starsze poletko mojej żurawki. Tam było posadzone kilka tych żurawek i one się bardzo ładnie rozrosły. W tej chwili tworzą taką żurawkową łąkę. Nie wiem, czy jesienią ich nie porozsadzam, trochę porobię sadzonek i będę wtedy miała do posadzenia w innych miejscach. Tutaj jest róża Teresy Bagnet. Ma przepiękne pędy, takie wiśniowe z białym nalotem. Śliczne i bardzo kolczaste z tego, co widać. Niektóre są całkiem bez kolców, tak jak na przykład ten pęd. A tutaj te pędy mają kolce na sterydach po prostu. Widać, że już pączki zaczynają się budzić do życia. Spróbuję pokazać. Nie wiem, jakoś tak w cieniu. Teraz. Pączki zaczynają się budzić do życia, a tutaj już nawet wydłużyły się i już tak naprawdę zaczęły rosnąć. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego większego przymrozku, bo mógłby zważyć te listki, które wyjdą. Nie przycinałam tej różyczki. Przytnę ją w zasadzie tak mniej więcej na tej wysokości, na wysokości około 80 cm te pędy poprzycinam. No i tutaj te pędy, te drobne, skrócę tam u nasady. Tutaj krzew, który poleciłabym do każdego ogródka. To jest kalina burkłuda, zimozielona, bardzo ładna. Listki, te, które były niżej, ładnie przetrwały, te, które są wyżej, one zostały uszkodzone trochę przez te przymrozki, mrozy właściwie, które były, ale cały czas roślina jest bardzo ładna. Ten listek jest całkiem zielony, nie wiem, czy to widać, może będzie widać w kamerze. Ten listek jest całkiem zielony, ale jeżeli będzie tak ciepła pogoda, to ona już niedługo zacznie kwitnąć. Bardzo wdzięczna roślinka, idealna do przycinania. Można ją formować właściwie jak się chce. Kiedy te małe kwiatuszki, takie leciutko różowe, kwitną, zapach unosi się w całym ogrodzie. Jest bardzo intensywny i prześliczny. Także polecam do każdego ogrodu, jak tylko spotkacie gdzieś w szkółce kalinę burkłuda, to naprawdę bierzcie w ciemno i sadźcie gdzieś w pobliżu jakiegoś kącika wypoczynkowego. Jest po prostu prześliczny ten zapach. I tutaj to jest rozesłana. Ciekawa jestem, czy będzie kwitła. Prawdopodobnie tak. Żółte, małe kwiatuszki. Mam nadzieję, że jakoś sobie z nią poradzę. Ona stworzy taki dywanik. Tam jest bodziszek korzeniasty, takie poletko, bardzo ładnie przetrwał zimę.
Natomiast tutaj zrobiła mi się łąka z niezapominajek. Trochę tych niezapominajek będę musiała usunąć, bo tutaj mam ścieżkę, no i po prostu na tej ścieżce pousuwam te niezapominajki. Zaczynają już wyrastać liście czosnku niedźwiedziego, także za kilka dni będzie można już je używać do sałatek. W ubiegłym roku pousuwałam przekwitnięte kwiaty czosnku, żeby mi się za bardzo nie rozsiewały, ponieważ już jest go naprawdę bardzo dużo tutaj na tej rabacie. O, jak widać, mnóstwo malutkich kiełków już wychodzi. Bardzo ładnie przezimowała mi runianka japońska, krzaczki się ładnie przyjęły i w tym roku na pewno będą już szybciej rosły. Ubiegły rok to był taki na zadomowienie się, natomiast w tym roku zaczną już ładnie rosnąć. Moje paprocie to jest narecznica czerwonozawijkowa, zimozielona paproć. Bardzo ładnie przetrwały tę zimę i ładnie się rozrastają. Niedługo wypuszczą nowe pastorały kolorowe w takim miedzianym kolorze i będą tutaj bardzo ładnie wyglądać. Tutaj gdzieś dosadziłam serduszkę wspaniałą w odmianie Aurora, ale jeszcze na razie nie widzę, żeby coś wychodziło. Tu mam Epimedium rubrum, Epimedium czerwone. Jeszcze na razie nie wypuszcza pędów kwiatowych. Jutro albo pojutrze muszę powycinać liście ciemierników wschodnich i purpurowych, ubiegłoroczne liście, ponieważ one już niedługo zaschną zupełnie, więc nie są roślinie potrzebne. Natomiast będą przeszkadzać tutaj tym nowym pędom z kwiatami, które tutaj już zaczęły ładnie się wybijać i roślina niedługo będzie kwitnąć, a te suche liście po prostu by tylko przeszkadzały i brzydko będą wyglądać. One zrobią się zaraz wszystkie o takie paskudne, zaschnięte i teraz będzie je bardzo łatwo wyciąć, po prostu tutaj trzeba to poucinać. No i koniecznie trzeba pilnować, żeby usuwać nasiona ciemierników. Po kwitnieniu trzeba je powycinać. Takie kwiaty, które już zaczęły przekwitać i zawiązały się nasiona, po prostu dlatego, że ciemierniki się niesamowicie rozsiewają. Tu są ciemierniki, które wysiały się chyba 3 lata temu. Cały czas wschodzi to niesamowicie gęsto. Będę musiała to po prostu gracką powycinać, a po kwitnieniu koniecznie usunąć przekwitnięte kwiaty. Języcznik zwyczajny, bardzo ładnie mi tutaj rośnie na brzegu rabaty. Są 2 rzędy posadzone. Wygląda bardzo ładnie po zimie. W ogóle prawie te liście nie są zniszczone. Tutaj jeden jest taki, o, to go usunę. A tak poza tym naprawdę pięknie przetrwał zimę. Między języcznikiem rosną krokusiki. One rosną tutaj już ładnych kilkanaście lat, jak nie więcej. Kiedyś tutaj był trawnik i one rosły w trawniku, ale po zdjęciu warstwy trawnika cebulki zostały i teraz każdej wiosny pokazują się właśnie piękne krokusiki. Bardzo ładnie wyglądają. Wysiały mi się naparstnice, tutaj jedna i tutaj druga i trzecia, no nawet 4, więc będą ładnie kwitły, dodadzą trochę koloru temu zielonemu zakątkowi. Paprotnik szczecinkozębny, który w ubiegłym roku bardzo ładnie wytworzył rozmnóżki na liściach. Zaraz Wam pokażę. O, tu są rozmnóżki. I jeżeli tego liścia pokroimy na takie małe kawałeczki z jednym takim listkiem bocznym złożonym i z tą malutką rozmnóżką włożymy płytko do ziemi, to będziemy mieć nowe sadzonki właśnie tego paprotnika.
Właśnie w ten sposób z tych rozmnóżek mam sadzonki, które zaraz Wam pokażę. O, właśnie te roślinki uzyskałam z takich rozmnóżek na liściach. W ubiegłym roku je tutaj posadziłam. Były w doniczkach przez 2 lata. Tak, przez 2 lata były w doniczkach. W ubiegłym roku je tutaj posadziłam. No i teraz już ładnie wyglądają. Z roku na rok będą coraz większe. Runianka japońska w odmianie variegata. Bardzo ładnie mi się tutaj poprzyjmowała. Myślałam, że dużo z tych krzaczków nie przeżyje, bo były sadzone takie gałązki z maleńkimi korzonkami. No ale jednak jak widać właściwie wszystkie się ładnie poprzyjmowały i tutaj zrobi mi się takie ładne poletko z biało-zielonej runianki. Do przycięcia będę miała też tę hortensję, to jest hortensja Limelight. Ona nie była cięta przez kilka lat i w tym roku myślę, że ją przytnę tak dosyć porządnie, ponieważ kwiaty zdrobniały, nie są już takie atrakcyjne. Chociaż z tymi kwiatostanami to nie wiem jak będzie, bo tutaj jest dosyć duży cień i one nie będą na pewno takie ogromne, ale z pewnością będą większe niż teraz. I tu mamy Kuninkhamie, która jak co roku na wiosnę zrzuca mnóstwo gałązek, które pousychały. Tutaj całe to poletko pod tą Kuninkhamią jest zasłane właśnie tymi suchymi gałązkami i trzeba je będzie wygrabić. Tutaj zaczęły kwitnąć ciemierniki białe. Tym ciemiernikom nie trzeba usuwać liści, chociaż może te takie najbrzydsze to może usunę, ale im liście nie zasychają tak jak u ciemierników orientalnych, więc nie ma potrzeby tych liści usuwać, jeżeli ładnie przetrwały zimę. Kwiatuszki już ładne są. Zaczęły wychodzić z ziemi listki psi zębu. To jest psi ząb o żółtych kwiatkach, bo takie kupiłam tylko właśnie nie widzę. Widzę tylko tę jedną, a nie, tam dalej jest jeszcze jedna. Widzę roślinka wschodzi, więc może nic nie zjadło. W ubiegłym roku kwitły po raz pierwszy i były bardzo ładne, bardzo mi się podobały te kwiatuszki. Bluszcz o pstrych liściach też bardzo ładnie się tutaj rozrósł. Muszę go tylko po prostu tutaj przyciąć wzdłuż tych płyt. No i tam trochę może, które gałązki wychodzą nie tak jak ja bym chciała, to trzeba będzie poprzycinać. Dzisiejszą krótką wycieczkę kończę malutką kępką przebiśniegów. W zeszłym roku przeniosłam te przebiśniegi z innego miejsca w ogródku. No i tutaj zaczęły sobie kwitnąć. W następnych latach na pewno ich będzie coraz więcej, bo one pięknie się rozsiewają. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.